Everyone. Welcome back, everyone. Witam wszystkich. My name is Debbie Davis and I'm an alcoholic. Nazywam się Debbie Davis i jestem alkoholiczkiem. We're switching the schedule around for this afternoon a little bit. Żeśmy troszeczkę zmienili plan warsztatów, tak troszeczkę, na to popołudnie. And we're going to launch into the 12 steps of recovery. I spróbujemy teraz powiedzieć trochę o 12 krokach zdrowienia. What are the 12 steps? Czym tak naprawdę jest 12 kroków? The tenets of the Oxford Group, which our co-founder Bill W. expanded into smaller chunks. To jest zasady grup oksfordzkich, które zostały tak poczłonkowane na mniejsze kawałki. In the 12 Steps and 12 Traditions book, it says in the foreword, AA's 12 steps are a group of principles, spiritual in their nature, which, if practiced as a way of life, can expel the obsession to drink and enable the sufferer to become happily and usefully whole. Taką definicję, czym jest 12 kroków, możemy znaleźć w książce 12 kroków, 12 tradycji. 12 kroków to jest grupa zasad duchowych w naturze, które praktykowane jako sposób życia mogą uwolnić nas od obsesji picia i uzdolnić cierpiącego alkoholika, żeby stał się szczęśliwym i pożytecznym człowiekiem. A friend of mine who had about 20 years sober at the time asked his mentor, who had about 40 years, who had served as one of our trustees in our service structure, what is the biggest change you've seen in AA? And without hesitation, the mentor said, the focus used to be on recovery, and now the focus is on sobriety. Mam przyjaciela, który jest trzeźwy około 20 lat i zapytał on swojego mentora, który miał około 40 lat trzeźwości i który służył jako powiernik w naszych strukturach, jaka jest największa zmiana, którą zobaczyłeś przez te wszystkie lata w AA? I ten mentor bez żadnej zwłoki odpowiedział, że kiedyś fokus, czyli takie główny punkt, główny nacisk był położony na zdrowienie, a dzisiaj główny nacisk jest położony na trzeźwość. So the question is, have we gotten a little lazy in actively sponsoring people? Do we think it's enough to just say, don't drink and go to meetings and not much else? I próbujemy sobie zadać pytanie, czy może spróbowaliśmy sobie zadać pytanie, czy może staliśmy się troszkę leniwi w aktywnym sponsorowaniu ludzi, albo może myślimy, że wystarczy powiedzieć nie pij i chodź tylko na meetingi i nic więcej. I know that when I asked earlier how many of you had a sponsor, the majority of you raised your hand. When I asked how many of you are sponsoring, only about half of you raised your hand. Jak zapytałem was rano, kto sponsoruje, to większość z was, kto ma sponsora, to większość z was podniosła ręce. Jak zapytałem potem, kto sponsoruje, to już troszeczkę mniej rąk było podniesionych. So when is the last time you took someone through the big book, which is the blueprint for living for the alcoholic? Więc pytanie jest, kiedy ktoś z nas przeprowadził kogoś przez program z Wielką Księgą Anonimowych Alkoholików. Have we become empathetic and think someone will do it, or the new person will figure it out? Może nasze myślenie się zmienia i myślimy, że ja nie muszę, kto inny może to zrobić, albo nowicjusz sam zdecyduje. Remember, the first legacy is not sobriety, it's recovery. Pamiętajmy o tym, że pierwszym legatem nie jest trzeźwość. Pierwszym legatem jest zdrowienie. We must continue to reach out our hands to those that are too afraid to do that. To my musimy wyciągać swoje ręce do tych, którzy wciąż jeszcze cierpią. Step 1. We admitted we were powerless over alcohol,
that our lives had become unmanageable. Przyznaliśmy, że jest krok pierwszy, przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i że przestaliśmy kierować własnym życiem. I'm not going to spend a lot of time talking about steps 1, 2, and 3 for these reasons. Nie będę mówiła zbyt długo na temat kroków 1, 2, 3 z następujących powodów. With step 1, only the individual can really know if they have admitted to their innermost self whether or not they are powerless over alcohol. To każdy indywidualnie, tylko każdy sam może przyznać się i może wiedzieć w głębi samego siebie, czy jest bezsilny wobec alkoholu, czy nie. To ich działanie, a nie słowa nam to pokażą. Their actions, not their words, Działania, a nie słowa. will indicate if they have. There is no amount of my trying to convince them that they will make that necessary surrender. To wcale nie chodzi o to, żebyśmy kogokolwiek przekonywali do tego. I had many people talking to me about my drinking problem, but it never got below my eyebrows. Do mnie wielu ludzi mówiło, że ja mam problem z piciem, ale nigdy nie potrafiło to głęboko zapaść w moją świadomość. I know that in their opinion and their observation, I had hit bottom many times. Jeżeli wiem teraz o tym, że z ich punktu widzenia oni widzieli, że ja osiągnęłam swoje dno wiele razy. But for me, it was not a bottom. It was just a shrug of, oh well. Ale dla mnie to wcale nie było jeszcze dno. Until I had hit my own bottom when it went from my information up here in my head to that, what we call that 2-foot drop to my innermost self, could I admit that I was alcoholic. Przyznałem się do tego, że jestem alkoholiczką dopiero wtedy, gdy te wszystkie informacje z mojej głowy trafiły do jakiejś najgłębszej części mojej istoty, do mojego wnętrza. And that event occurred for me 2 relapses and 10 months after I had been introduced to you. I w moim przypadku zdarzyło się to po 2 zapiciach i 10 miesiącach od momentu, gdy przyszłam na pierwszy meeting Kara. And my first sober day was the next day, which is what I take my sobriety date on, February 8, 1976. I to jest moja data trzeźwości, luty 1976 rok. Without hitting a bottom, I was unwilling to do the remaining actions or steps, and that's clearly stated in step 1 in our 12 steps and 12 traditions. Bez tego pierwszego kroku nie jesteśmy skłonni, nie jesteśmy gotowi, żeby wykonać jakiekolwiek działanie, jeżeli chodzi o inne kroki oczywiście. I to jest jasno powiedziane, między innymi 12/12. A person will have a hard time hitting a bottom if they still have in the back of their mind, which I did, that one day I will drink again. I left that back door open. Miałem takie momenty, w których już wiedziałam, że coś jest nie tak, ale zawsze z tyłu mojej głowy miałam jakieś powody i miałem nadzieję przede wszystkim, że kiedyś będę mogła jeszcze pić. I still kept thinking, I can handle this, or next time it won't be that bad. I myślałam, że ja jestem sobie w stanie z tym poradzić, jestem w stanie nad tym zapanować. And until I hit a bottom for me, not the people who thought I already had, my recovery was going to be weak at best. I do momentu, w którym, do momentu, zanim nie przyznałem się do tego, że osiągnęłam swoje dno i próbowałem trzeźwieć, jeżeli chodzi w oparciu o opinię innych ludzi, to tak naprawdę moje zdrowienie było bardzo słabe. So when I work with new people that
are still wishy-washy as to whether or not they are an alcoholic, I like to refer them to the doctor's opinion in the big book to possibly help them come to that conclusion on their own. Jeżeli ja pracuję z ludźmi młodymi, z podopiecznymi, którzy nie są pewni jeszcze, czy osiągnęli ten swoje dno, czy są alkoholikami, czy jeszcze nie są, to co ja robię? Odsyłam ich do opinii lekarza z Wielkiej Księgi, żeby uważnie przeczytali ten tekst i żeby sami doszli do przekonania, jeśli są alkoholikami, że nimi są. Step 2, came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. Krok drugi. Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie. In the early days of my sobriety, they broke it down to first we came here, and then we came to, and then we came to believe. Usłyszałem w pierwszych dniach mojego zdrowienia, że najpierw przychodzimy i potem jakby otwieramy możliwość do tego, by uwierzyć i w końcu zaczynamy wierzyć. For me, with this step, the problem I had was the confusion of the word sanity. Dla mnie największym problemem w tym kroku było słowo sanity. Nasze tłumaczenie obecne nie oddaje tego. As they describe the sanity of taking the first drink will get you drunk, I was like, no, it's at least the 10th drink that gets me drunk. Oczywiście to chodzi o to szaleństwo sięgania po pierwszy kieliszek i tej myśli, że to ten 10 robi mi krzywdę, a nie ten pierwszy. Tego nie mogłam zrozumieć. I did not understand what they meant by the first drink that sets up the cycle, the phenomenon of craving, and furthers that obsession by that first drink. Długo nie mogłem zrozumieć, co oni mieli na myśli, że to ten pierwszy kieliszek dokonuje tego zniszczenia, tak naprawdę. The first real understanding I got of sanity and insanity, I was 2.5 years sober when I heard a man say that the definition of insanity, you've probably heard this, but it was my first time at 2.5 years, was doing the same thing over and over again, expecting different results. Pierwszy raz, kiedy zrozumiałam taką różnicę między poczytalnością a niepoczytalnością, pewnie znacie tą definicję, ale ja usłyszałem, gdy byłam 2,5 roku trzeźwa na jednym z meetingów, że ktoś powiedział, że niepoczytalność, szaleństwo to jest robienie w kółko tych samych rzeczy z oczekiwaniem, że będziemy mieli inne rezultaty. Then I understood what insanity was and that you, AA, and my sponsor and our big book would show me a different way and therefore get a different result. I wtedy zrozumiałam, czym jest to szaleństwo, czym jest ta niepoczytalność. I zrozumiałem także, że to wy, mój sponsor i Wielka Księga, że tam mogę znaleźć sposób wyjścia z tego, inny sposób działania po prostu, który przyniesie inne rezultaty. Step 3, made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood Him. Krok trzeci. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek go pojmujemy. With step 3, make a decision. The third step prayer I say every morning, and I make that decision every morning to turn my will and my life over to the care of God as I understand Him. Co to naprawdę znaczy? Ja modlę się modlitwą trzeciego kroku każdego dnia. I każdego dnia powierzam na nowo swoje życie Bogu. I can fight this power or work with it. What is my choice to be? Jaki jest tak naprawdę mój wybór? Mogę walczyć z tą siłą, albo mogę z nią współpracować, współdziałać. I can fight it, but it will always be there when I'm ready. It's always available. Nawet jeżeli walczę, to wiem, że ta siła większa ode mnie zawsze tam będzie.
i kiedy będę jej potrzebować. There are those who will grow into it by having other things as their higher power, maybe the group, maybe their sponsor. Są także ludzie którzy dojrzewają do tego kroku, mając inne rzeczy na myśli jako ich siłę wyższą, tak jak grupa AA albo sponsor. There will be those who cannot turn their lives over to this guidance. Ale są tacy również, którzy nie są w stanie poddać swojego życia jakiemukolwiek prowadzeniu, czyjemukolwiek prowadzeniu. And there will be those who will object simply to the word God, although each person has the opportunity to develop that understanding as they wish. I oczywiście są i będą we wspólnocie tacy, którzy będą w opozycji po prostu do samego słowa Bóg. Ale mimo to każda osoba we wspólnocie ma taką możliwość, żeby rozwinąć w sobie własną formę i ideę zrozumienia tego wyrażenia siła wyższa. When I work with new people, or even one gal that I work with now who is over 10 years sober, struggling with the concept of a higher power or of God, I like to refer to our big book on page 47 where it says, "Do not let any prejudice you may have against spiritual terms deter you from honestly asking yourself what they mean to you." Jak pracuję z nowicjuszami, którzy mają problem z tą całą sprawą Bożą, z tą definicją Bóg, albo nawet teraz pracuję z kobietą, która jest ponad 10 lat trzeźwa, to zachęcam je do uważnego przeczytania i zastanowienia się nad takim zdaniem, które jest w Wielkiej Księdze na stronie 47 i które mówi w naszym tłumaczeniu, że nie pozwól, aby żadne uprzedzenie, które chowasz w sobie przeciwko tym wszystkim duchowym terminom, żeby to uprzedzenie nie odwróciło cię, nie oddaliło cię od uczciwego zapytania samego siebie, co to tak naprawdę znaczy dla mnie. So many times we find that there's drift or their difficulty in believing in God or a higher power is because of some childhood expectations that were not met and disappointments that occurred. Często znajdujemy, że często taka uraza i niechęć do tych wszystkich duchowych, religijnych terminów słowa Bóg bierze się z dzieciństwa, z jakichś doświadczeń, z jakichś niespełnionych obietnic czy pragnień. Yet there are many other terms used in our literature that refer to a power greater than ourself using a different name. You are each free to find your own. Ale tak naprawdę w naszej literaturze możesz znaleźć wiele terminów i określeń na to, co określane jest siłą wyższą. I to jest wybór każdego z nas. Step 4. Made a searching and fearless moral inventory of ourselves. Krok 4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny. For me, this is where the action of being a member of AA starts. Our first tangible evidence, writing the inventory. Dla mnie osobiście to jest to miejsce, w którym prawdziwe działanie wynikające z bycia członkiem wspólnoty się zaczyna. Taka pierwsza ewidencja tego, że coś robię. I to jest napisanie inwentury. There are many who just do the 1, 2, 3, 1, 2, 3, and while they continue to stay sober, very little change is made beyond that point. Jest wielu ludzi we wspólnocie, którzy obracają się w tym cyklu kroków 1, 2, 3, 1, 2, 3 i oni nie piją, ale tak naprawdę często widzimy, że niewielkie zmiany w nich zachodzą. The first area that we inventory, and I think appropriately so, the first thing is our resentments. I oczywiście to, co mi mówi moje doświadczenie i o czym myślę, że najważniejszą kolumną i tą pierwszą, której się przyglądałam w swojej inwenturze, to jest uraza. When they first presented the inventory to me about resentments,
I told them, I don't resent anyone. Jak mi pierwszy raz powiedziano o urazach, to ja odpowiedziałem na to, że ja nie mam żadnych uraz do nikogo. They said, well, who do you hate? Oh, I hate a lot of people. Więc oni się zapytali, kogo nienawidzisz? Więc powiedziałem, że wiele osób nienawidzę. So I understood that. I zrozumiałam wtedy, o co chodzi. There are 4 columns, but 3 are presented in the diagram in the big book. No, robiłem to w 4 kolumnach, 3 tak jak są zaprezentowane w Wielkiej Księdze. The first column is who am I angry with? Who or what am I angry with? I w pierwszej kolumnie pisałam, na kogo jestem zła albo na co jestem zła. The second column, why am I angry? What did they do to me? And at this point, I tell the sponsees, let her rip. W drugiej kolumnie pisałam, dlaczego jestem zła. Co tak naprawdę mi zrobili. You need to get all of that poisonous thinking and feeling out. Cały punkt jest, że musisz wyrzucić z siebie to całe myślenie pełne uraz, które jest trucizną tak naprawdę dla alkoholika. Then we ask in the third column, how did it affect me? W trzeciej kolumnie pytamy się siebie, jaki to wpływ miało na mnie. And I would encourage you not to just be topical, meaning self-esteem or pocketbook, but to dig a little deeper. And why did it affect your self-esteem? How did it affect your self-esteem? And it's amazing what we find when we keep peeling back the layers of that onion. To jest jak obieranie cebuli ten krok. Ja zachęcam też wszystkich, żeby nie pozostawali na tym, że odkryją, jaki wpływ to miało na mnie, że na przykład to miało wpływ na poczucie mojej własnej wartości i na tym skończyć. Żeby spróbować wejść w to głębiej i znaleźć kolejne te, że tak powiem, tą cebulę dalej obierać, dojść głębiej do realnych i prawdziwych powodów. Dlaczego to miało wpływ taki na mnie duży. And the final or fourth column is what was my involvement in it? I w czwartej kolumnie pisałam, co ja zrobiłam w tej sytuacji, jakie moje było zaangażowanie, jaki był mój udział w tej całej sytuacji, do której czuję urazę, czy do osoby. The fact finding and the fact facing process or exercise helps me reveal the truth about me. It's no longer about what they did. It's about how I was involved in making that happen. Ten krok jest takim krokiem znajdywania faktów i mierzenia się z nimi, stawania z nimi w twarz. I to dla mnie było ćwiczenie i odkrywanie prawdy, której tak naprawdę nigdy nie chciałam, z którą nigdy nie chciałam stanąć twarzą w twarz. Ale zdałem sobie sprawę wtedy, że to przestało już chodzić o was i o to, co wyście mi zrobili, tylko tak naprawdę chodzi o moją reakcję, jak ja reagowałem na to wszystko, co się dzieje wokół mnie. Now, there will be things perhaps in one's inventory that were childhood events. Mogą być oczywiście i zdarzają się jakieś takie rzeczy i wydarzenia w inwenturze tego kroku związane z dzieciństwem. And some of that can be very damaging and long-lasting. I niektóre z nich to mogą bardzo być takie wyniszczające doświadczenia, które trwają i których wpływ na życie jest bardzo długotrwający. What I have seen with the inventory process is change and healing can begin for that person with the inventory process. Ale ja jednak widziałem dużo i doświadczałem tego, że jak się przechodzi przez ten proces inwentury, to następuje jakieś leczenie, jakieś zdrowienie tej całej sytuacji trudnych. For me, this inventory was the beginning of stopping to stop using the word blame and start taking some responsibility in my role. Właściwie, gdy pisałam tą inwenturę, to taka zmiana, która główna nastąpiła, to ja przestałem używać słowa wina, przestałem obwiniać wszystkich za to, co się działo w moim życiu i zaczęłam po raz pierwszy brać odpowiedzialność za siebie.
After we review the resentments, and again, we could spend a whole day on step 4, we move into reviewing our fears and the fears that have no resentments in connection with them. Jak już się uporamy z tymi urazami w tej inwenturze, i to nam może zająć nawet cały dzień albo dłużej, przychodzimy do naszych lęków. Nawet do tych lęków, które nie są powiązane bezpośrednio z urazami. After the fears, things to me, when they ask me about the fears, I describe them as what is holding you back from living your life the way you'd like to live it. Jeżeli chodzi o te lęki, to pytano mnie tak naprawdę o to, co nie pozwala ci żyć w pełni, co nie pozwala ci robić tego, co byś tak naprawdę chciała robić. Co cię trzyma od tego, powstrzymuje, czy jest coś. And then we go on to review our sex conduct or our relationships. Następną taką dziedziną w tym 4. kroku są relacje i seks. So when we're doing that, we're not exactly talking about whipped cream and chandeliers, okay? Okej. Jeżeli mówimy o seksie, to niekoniecznie mówimy o tych wszystkich wspaniałych, pełnych uniesienia momentach z tym związanych. Okay? We're talking about our conduct, the game playing, the manipulation. Raczej zajmujemy się grami, które graliśmy wtedy, naszym zachowaniem, naszymi manipulacjami. And then it says, after we review that, to write your ideals. I wtedy jest napisane, że jak to, byłam poproszona, że jak to zrobiłam, żeby spróbować opisać swój ideał. And when writing your ideals, it says Swoje idee w ogóle. For me to ask God to mold them and then help me to live up to what I think my ideals are. I dla mnie tak naprawdę znaczyło to, żeby zapytać Boga, żeby Bóg uformował w tej dziedzinie także moje życie i żebym ja mogła jakby dostosować się do tego standardu, który wyznaczy mi Bóg. So for example, if I want someone who is financially responsible, I need to be financially responsible. If I want someone to be only in my relationship, then I need to behave that way. Jeżeli praktycznie oznacza to, jeżeli chcę mieć za partnera na przykład kogoś, kto jest finansowo stabilny i finansowo odpowiedzialny, to ja sama powinnam zacząć zachowywać się w finansowo odpowiedzialny sposób. Jeżeli chcę partnera, który będzie mi wierny, to ja tego muszę zacząć wymagać od siebie. When writing your inventory, I'm walking through the process with your sponsor and you begin to write. Don't get stuck on the grammar and punctuation and what color paper you should write it on. Jak idziesz przez tę inwenturę ze swoim sponsorem, to naprawdę nie pozwól i nie zatrzymuj się i nie myśl ani o gramatyce, czy o jakimś takich rzeczach drugorzędnych, nieistotnych. The content is what is key. Najważniejsza jest zawartość, treść. If you get stuck, ask your higher power for help and guidance and to reveal that which has been hidden even from you. Jeżeli się zatrzymasz na chwilę, czy nie będziesz mogła pisać, poproś swoją siłę wyższą, żeby objawiła tobie z powrotem i dała siłę do robienia tego. And most importantly, when I review step 4 with someone, before they leave my home, we make an appointment for step 5. I z zasady robię tak, że zanim moja podopieczna, czy ktokolwiek, z kim robię krok 4, wyjdzie z mojego domu, to umawiamy się już od razu na 5. krok. Because if I tell them, call me when you have that written, that could be 2 years from now. Bo jeżeli powiem tej osobie, zadzwoń do mnie, jak będziesz gotowa, jak to będziesz miała napisane, to czasami może to zająć 2 lata na przykład. So make the appointment before you leave your sponsor's home as to when you're going to do step 5. Umów się ze swoim sponsorem, jak rozmawiacie o kroku 4, i to umów się już na krok 5. Step 5.
Krok 5. Admit it to God, to ourselves, and to another human being the exact nature of our wrongs. Krok 5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. So with step 5, set time aside and prepare to share with your sponsor or a closed mouth person. Oczywiście krok 5 to jest ta gotowość do tego, by podzielić się tym wszystkim ze sponsorem. I always like to ask God to join us in the room and say a little prayer when we get ready to start. Ja także proszę swoją siłę wyższą Boga, żeby dołączyła do nas w czasie tego procesu 5. kroku. I encourage the person to be willing to leave all the shames and every twist of character on the table, to withhold nothing. Zachęcam też te osoby, żeby były gotowe wywalić z siebie wszystko, krótko mówiąc, żeby nie ukrywały niczego, żadnej pokrętnej cechy charakteru i zachowania. Holding on to any secrets will not produce the desired effect you seek. Jeżeli zostawimy dla siebie jakiekolwiek sekrety i tajemnice, nie osiągniemy tego rezultatu, który chcielibyśmy i moglibyśmy osiągnąć. Do not destroy your inventory until you have used this for steps 6, 7, 8, and 9. I dla mnie to też bardzo ważne było, żeby nie niszczyć swojej inwentury, dopóki nie użyjemy jej dla kroków 6, 7, 8 i 9. In our area, they tend to get very theatrical and they burn it like some offering or something. Czasami możecie się spotkać z kimś, kto robi takie teatralne gesty i pali na przykład swoją inwenturę na stosie. Step 6. Krok 6. We're entirely ready to have God remove all these defects of character. Staliśmy całkowicie gotowi, żeby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru. I asked my sponsees to take a piece of paper, put a line down the middle, and indicate step 6 on one side and step 7 on the other. I needed to have an idea of what my defects were, and that's what step 6 is, and that's what I listed in the left column. This is from the inventory that I got this information. Ja proszę swoich podopiecznych, sponsorowane swoje, żeby wzięły kartkę papieru, podzieliły ją na pół i jedna strona to będzie krok 6 i druga to krok 7. I jeżeli chodzi o krok 6, to wpisuję tam swoje wady charakteru, bo musimy mieć pojęcie o tym, o jakich wadach charakteru mówimy. So some of my defects of character are self-righteousness, Samosprawiedliwość to jedna z moich najbardziej poważnych wad charakteru. judgmental, intolerant, impatient, and entitled. Tak, osądzam ludzi, jestem nietolerancyjna, niecierpliwa, należy mi się wszystko. And surely I have more, but I just thought I would list a few. Z pewnością mam dużo więcej, ale nie będę o tym wszystkim mówił teraz. Then we move to step 7, humbly asked him to remove our shortcomings. Przechodzimy teraz do kroku 7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki. For step 7, I wanted an idea of what the contrary or opposite action might be that I could participate in addition to asking God's help on the removal of these defects. I w kroku 7 naprzeciwko tych wad charakteru, które wypisałam w kolumnie kroku 6, piszę swoje pomysły na działanie, na swoje działanie, które jest jakby w opozycji, zupełnie przeciwne do tego, co jest moją wadą charakteru. I wtedy, żeby pomóc Bogu, żeby Bóg pomógł mi pozbyć się tych wad. So as you can see, what I had for step 6 under step 7 is the contrary action, and I'll just have Tadek read those. No i tutaj możemy teraz się temu przyjrzeć. Samosprawiedliwość, akcja shut up just. To znaczy, wiecie, samosprawiedliwość to jest opinia na każdy temat. Nie? Judgmental to jest osądzanie innych. Zacznij pozytywnie mówić coś pozytywnie o życiu, o innych ludziach. Nietolerancja. W opozycji do tego jest pozwól innym osobom iść przez życie, mieć tą swoją przygodę, swoją podróż. Każdy z nas ma prawo do niej. Moja niecierpliwość. Zwolnić po prostu w życiu. To jest działanie, które im pomoże. To, że mi się wszystko należy,
po drugiej stronie działanie, dać, gdzieś po prostu oddać to, co mi się należy. Po prostu to oddać. What's important for me to remember about defects of character and the ones that I think should be removed is that I don't always know what of yours should be removed. To, co jest dla mnie najważniejsze, jeżeli chodzi o te wady charakteru, to chodzi o to, że to są moje wady charakteru, a nie chodzi o to, żebym ja wiedziała i miała na myśli to, co powinno być usunięte z was, z innych ludzi. A friend of mine had come to my old home group and was asked to share her story. Moja przyjaciółka przyszła na moją starą grupę macierzystą i została poproszona, by podzielić się swoją własną historią. She said that when she was new and came to the meeting, that there were two speakers. Powiedziała, że jak była nowa na początku drogi, to trafiła na meeting, na którym było dwóch speakerów. The first speaker was a woman who was well dressed and her makeup was all in the right place, and she spoke very well. And she said, I could never be like that. Pierwszą ze speakerek była kobieta, która była bardzo ładnie ubrana, miała bardzo ładny make-up i tak wyrażała się bardzo pięknie. And the second speaker was a man with long hair and ripped up jeans and a t-shirt, and used profanity every fifth word. A tym drugim speakerem był facet w podartych dżinsach, takich, używając słowa na F, co piąte słowo, niedoczesany trochę, długowłosy gentleman. And in the back of the room, she said to herself, oh my gosh, I can relate to this guy. Ona nie mogła się zidentyfikować z tą kobietą pięknie ubraną i która się tak pięknie wyrażała, ale pomyślała sobie, jak ten facet mówił, o, z tą osobą się mogę zidentyfikować. As I was sitting in the front row, listening to her story, I gave approval to the first person because she represented well AA, in my opinion. I oczywiście jak ja tam siedziałem i słuchałem tej historii, to moim faworytem spośród tych dwóch speakerów była ta osoba ładnie ubrana, wyrażająca się tak pięknie. And the man, I made a lot of judgment on having a lot of defects of character, and yet that is who God used to reach to the back of the room to get this woman into the room by identification. I w mojej opinii ja bym oceniała tego człowieka. Wyobraziłem sobie, że jestem na tym meetingu, który przeklina co drugie słowo, który ma podarte dżinsy, który jest źle ubrany. Ja bym go osądziła. Ale to właśnie ten człowiek, jego historia dosięgnęła tej dziewczyny, która siedziała w ostatnim rzędzie na tym meetingu. Tak się nauczyłam, żeby nie osądzać. Step 8. Made a list of all persons we had harmed and became willing to make amends to them all. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. Made a list. We get that from our inventory. So the question is, who did I harm? Tą listę możemy oczywiście stworzyć, korzystając z naszej inwentury kroku 4. Kogo skrzywdziliśmy? To jest pytanie, które sobie tu zadajemy. What or how do we define a harm? The 12:12 says, we might call it the result of instincts in collision, which cause physical, mental, emotional, or spiritual damage to people. Czym tak naprawdę jest krzywda? Jak ją definiujemy? Odpowiedź mamy w 12/12. Chodzi o działanie, które może powodować fizyczny rodzaj krzywdy. To jest fizyczny, psychiczny, emocjonalny i duchowy. W ten sposób możemy niszczyć i krzywdzić innych ludzi. So who did we harm? Kogo żeśmy skrzywdzili What was the harm? i co zrobiliśmy? But first, I ask the sponsees, have you changed the behavior you are making amends for? Because otherwise it will seem all words and no demonstration. Ale pytam zawsze swoje sponsorowane na początku, czy zmieniłaś swoje zachowanie, czy zmieniłaś swoje działanie, za które teraz zadośćuczyniasz. Jeśli nie, to wszystko dalej wygląda tylko na słowa, a nie na czyny. So we become willing to make the amends, Więc po pierwsze jesteśmy gotowi, żeby zadośćuczynić. make the appointment with that person. Umawiamy się z tą osobą. But I found the key, without question,
is that I have to go in there with 100% forgiveness. Ale w mojej opinii kluczową sprawą jest to, że sama w sobie znajduję postawę przebaczenia, jeżeli idę w celu zadośćuczynienia innej osoby. In our daily reflections book, page 230, there is a great preparation for me before beginning the process of amends. W naszych codziennych refleksjach na stronie 230 możemy znaleźć, czy dla mnie znalazłam coś takiego, co jakby ma zastosowanie przed procesem zadośćuczynienia. The title of that is Of All Persons We Have Harmed and Became Willing to Make Amends to Them All, 12 Steps and 12 Traditions, page 77. Dalsze wyjaśnienie jest w 12 krokach i 12 tradycjach, ale chodzi o wszystkie osoby, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi, by zadośćuczynić im wszystkim. Due to time, I'm going to have Tadek read the next 2 slides for us because that way it's just done in one. Jednym z kluczowych słów w 8 kroku jest słowo wszystkich. Ja nie mam takiej wolności, żeby wybrać sobie kilka nazwisk czy kilka imion i umieścić je na tej liście i jakby zapomnieć czy nie umieszczać inne osoby. To ma być lista wszystkich osób, które krzywdziliśmy. I mogę też zobaczyć od razu tak naprawdę, że ten krok jakby wprowadza ideę całą przebaczenia. Dlatego, że jeżeli nie jestem gotowa i skłonna, aby przebaczyć komuś, to jest bardzo mała szansa, że ja umieszczę imię tej osoby na tej liście. I dlatego zawsze, kiedy zanim umieszczę jakiekolwiek imię na mojej liście, to odmawiam krótką modlitwę. Przebaczam wszystkim i każdemu z osobna, którzy kiedykolwiek skrzywdzili mnie w jakimkolwiek czasie i w jakichkolwiek okolicznościach. To jest bardzo dobre dla mnie, by troszkę zastanowić się, tak pokontemplować, ale żeby zastanowić się nad tymi 2 wyrażeniami, które możemy znaleźć w modlitwie Ojcze Nasz. To słowo tak jak my i wtedy poprosić, przebacz nam nasze winy, tak jak my przebaczamy tym, którzy nas skrzywdzili. I w tym znaczeniu słowo tak jak oznacza w ten sam sposób. Ja proszę o przebaczenie wtedy i w ten sam sposób, dokładnie w jaki przebaczam innym. I to mówię w tej małej modlitwie swojej. Jeżeli ja oczywiście żywię nienawiść wciąż, ale mam urazę, no to z tego rośnie jeszcze większa uraza, prawda? I wtedy powinnam właściwie wołać o ducha przebaczenia. Step 9. Made direct amends to such people wherever possible, except when to do so would injure them or others. Krok 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych. If you've made an appointment, show up on time and be prepared. Jeżeli się umówiłeś z kim na czas, to bądź na czas. I suggest also from experience that you have this as a single purpose, that you don't also plan dinner and movies and stuff. It's because it could go well and it could go funny. Ja bym sugerowałem, moje doświadczenie jest takie, żeby to przebaczenie, to zadośćuczynienie, to spotkanie, to był jedyny cel tego spotkania, żeby nie wiązać tego z wyjściem na obiad, z pójściem do kina, jeżeli to jest możliwe, z jakimiś innymi rzeczami. To amend is to correct. I'm here to clean up my side of the street. Their wrongs or harms, if any, are not discussed by me. Zadośćuczynić oznacza poprawić. Jestem tutaj, żeby posprzątać swoją stronę ulicy, niezależnie od tego, co zrobili mi inni, czy krzywdy, których doznałem innych, w czasie takiego spotkania nie mogą być dyskutowane. I do not defend my actions, instead I take responsibility for them. I can't say, well, if you wouldn't have done this or that, I wouldn't have done what I did. Nie bronię swojego zachowania, biorę po prostu za nie odpowiedzialność. Nie mogę powiedzieć w ten sposób, że gdybyś ty
nie zachowała się w ten sposób, to ja bym się nie zachowała w ten, który cię skrzywdził. Afterwards, I ask them if they have anything they would like to say, because I believe the healing is just as much for them as it is for me. Potem jak ja powiem, zawsze proszę, że być może te osoby, u których jestem, mają coś do powiedzenia. Dlatego, że jestem przekonana, że ten proces leczenia dotyczy obu stron. I ask them, what can I do to make this right? And then listen carefully. It's very important that I follow through with their request. Ja pytam się, co mogę zrobić, żeby naprawić tą krzywdę. I to jest bardzo, bardzo ważne, żebym wysłuchała bardzo uważnie, co ta osoba powie i żebym za tym żądaniem poszła. We talk in here about direct amends and living amends. Mówimy tutaj o tych oczywiście zadośćuczynieniach, które mogą być takie bezpośrednie. Both are required. I ten program tego wymaga, one są wymaganiem jakby. The direct amends to give them an opportunity to say what they need to say, the hurts that they may have. Danie szansy tym osobom, żeby naprawdę mogły nam powiedzieć, jak zostały skrzywdzone. And then living this as a way of life as I go out from here. I potem żyć tym także zadośćuczynieniem, czyli pokazywać w życiu, że To only do one defeats the purpose of making amends. jeżeli zrobimy tylko jedną z tych rzeczy, to tak naprawdę cała idea właściwie traci na wartości. With this action, I get to be like an ambassador of AA. I need to make my words mean something, do what I say I'm going to do, demonstrate how I have changed. Poprzez to działanie ja staję się niejako ambasadorem AA i mogę wreszcie pokazać, że moje słowa coś znaczą, że robię to, co powiedziałam, że zrobię. I w ten sposób pokazuję, że się zmieniłam. Step 10. Krok 10. Continued to take personal inventory, and when we were wrong, promptly admitted it. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny z miejsca przyznając się do popełnianych błędów. To me, this step is about keeping the day cleaned up as I go by making amends as I go along. To oznacza po prostu, że na bieżąco czyszczę, sprzątam swoje podwórko i robię te zadośćuczynienia od razu. This step is also about continuing to grow in understanding and effectiveness. To jest też dla mnie krok wzrostu, który pozwala mi wzrastać w takie zrozumienie i w efektywność. Those two guidelines have been a great decision maker, helped me make decisions on the choices I've made. I to zrozumienie i efektywność dało mi taką możliwość i pomoc we wszystkich decyzjach, które zacząłem podejmować. And some people call step 10 their nightly review. Niektórzy ludzie nazywają krok 10 tym nocnym przeglądem dnia, With step 11, wieczornym. even though we have it written on the screen, to me, with a little bit of adjustment, I like to put it into a personal prayer. Krok 11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem. Jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia. Dla mnie to jest krok 11. Jest do tego, bym mogła sama stworzyć swoją osobistą modlitwę, swój osobisty sposób kontaktu. I seek through prayer and meditation to improve my conscious contact with God as I understand Him. To jest tylko w jednym celu, żeby poprawić mój świadomy kontakt z Bogiem, jakkolwiek Go nie rozumiem. I pray only for the knowledge of His will for me and the power to carry whatever that is out. Modlę się tylko o poznanie Jego woli i tak naprawdę o to, by dał mi siłę, że jakakolwiek ta wola będzie, że miała siłę, żeby to spełnić. My day opens and closes with what I call the bookends of prayer. These guides or disciplines are found in the Big Book, which prompts me on how to do that. Ja zaczynam i kończę swój dzień zawsze modlitwą i guidelines całe takie możemy znaleźć to w książce Anonimowi Alkoholicy.
w amerykańskim wydaniu, strona 86-88. It helps me to start my day with an awakening, Czyli jak się budzę go through my day as I go through the day, w czasie dnia, jeżeli jest taka potrzeba, and to close it with when we retire at night. i kiedy kładę się na spoczynek. And these three guides all lead me to God. They are in the big book on pages 86 through 88. Prayer is often considered asking, and meditation is often thought of as listening. I wiemy, modlitwa często jest rozważana czy uważana za proszenie, a medytacja często odnosi się do słuchania. Each will vary per person. I to oczywiście się będzie różnić. Każdy z nas jest inny. Time has evolved my practice, often making slight adjustments. Oczywiście poświęcam temu pewien czas. However and whatever you do is fine, just be sure to do it. I oczywiście jakkolwiek i cokolwiek robisz, jest w porządku. Po prostu to zrób. Step 12. Having had a spiritual awakening as the, not a, the result of these steps, Ja może, przetłumaczę teraz, bo ona zwróciła uwagę na jedno słówko. Przebudzenie duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. U nas jest to w rezultacie i tak naprawdę, no to w rezultacie, zrobiliśmy kroki, mamy rezultat. Ale w języku angielskim znaczenie tego brzmi, mając duchowe przebudzenie as the result, singular, oznacza, że to jest jeden, only, jedyny rezultat tych kroków. To jest duchowe przebudzenie. To jest the, nie a, singular. we try to carry this message to alcoholics and to practice these principles in all our affairs. Próbujemy nieść to posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. So the first question is, have I or have you had a spiritual awakening? No to więc pierwsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać, czy ja, czy wy, czy ty miałeś duchowe przebudzenie? If you don't think so, perhaps ask yourself these questions and I'll let you ask. Powinniśmy zapytać. Jeżeli myślimy, że nie, być może powinniśmy zapytać siebie, czy może w ukryciu mamy wciąż nadzieję, że będziemy zdolni do tego, by pić? Czy czujemy być może, że żyjemy trochę w świecie szaleństwa, niepoczytalności? Czy oddajemy nasze życie i naszą wolę każdego dnia? Czy jest jakaś tajemnica, której nie ujawiliśmy w naszej inwenturze w kroku 4? Czy naprawdę zdaliśmy sobie sprawę z tego, czym i jakie są nasze wady charakteru? Czy poprosiliśmy Boga, by usunął te braki? Czy zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy, listę zadośćuczynień? Czy rozpoczęliśmy zadośćuczynienia? Czy dokończyliśmy zadośćuczynienia? Czy właściwie zachowujemy się w sposób, w który nie krzywdzi innych ludzi? Czy jesteśmy połączeni codziennie z naszą siłą wyższą? Jeżeli na któreś z tych question, z tych pytań możecie odpowiedzieć pozytywnie, to może być powód, dla którego czujecie, czy możemy czuć, że nie mamy duchowego przebudzenia. The next question, or second part of step 12, is, am I trying to carry this message to other alcoholics? Jest druga część tego kroku i pytanie, które sobie tutaj stawiamy, powinno być, stawiamy sobie, czy próbuję przekazywać to posłanie innym alkoholikom. The best way to stay in the 12 steps is to help someone else with the 12 steps. Najlepszym sposobem, żeby trwać w 12 krokach, jest pomaganie komuś w 12 krokach. Helping others stay sober helps me stay sober. Pomaganie innym pomaga mi po prostu trwać w trzeźwości. And the third question, am I trying to practice these principles in all my affairs? I trzecie pytanie, czy próbuję praktykować te zasady we wszystkich moich poczynaniach? I've learned a different way to live now. My go-to isn't alcohol anymore. It's God, the AA program, sponsorship, helping others, and many more things. Odkrywam teraz, że rzeczy, za którymi podążam w życiu, to nie jest już alkohol. To jest Bóg, to jest program A, to jest sponsorowanie, to jest pomaganie innym i wiele, wiele innych rzeczy.
Do I practice this design for living at Czy ja praktykuję ten sposób na życie home, family, and friends, w domu, w rodzinie, wśród przyjaciół, AA meetings, na meetingach, work and office, w pracy, w biurze, the world in general? w świecie? So these were a very quick review of steps 12, 1 through 12. Oczywiście to był bardzo, bardzo szybki taka podróż szybka, przegląd kroków od 1 do 12. So I want to thank you for your time and attention, and I'll turn it back over to Tadek for any other announcements. Chciałabym bardzo podziękować za Waszą uwagę.